XVII wiek to okres, kiedy Rzeczpospolita obojga narodów była areną wielkich konfliktów i dramatów. Na pierwszym planie dzisiejszej opowieści stoi człowiek, którego żądza zemsty popchnęła do czynów brutalnych i bezkompromisowych. Stefan Czarniecki. Dla wielu z nas Czarniecki to postać niemal legendarna. Kojarzony z niezłomnością i żelazną wolą, stał się symbolem oporu przeciwko obcym najeźdźcom. Ale jego historia to coś więcej niż podręcznikowy obraz bohatera. Dziś poznamy innego Czarnieckiego, człowieka, którego gniew stał się mrocznym motywem jego życia. Zemsta, którą przeprowadził na kozakach, była nie tylko osobistą sprawą, lecz miała także polityczne znaczenie, a dla historii była brutalnym przypomnieniem o kosztach wojen i ludzkich tragedii. W wyniku powstania w Bohdana Chmielnickiego Czarniecki stracił ziemię nadane mu przez króla na terenie Ukrainy. Krople goryczy przelała bitwa pod Batochem. Czarniecki na czele chorągwi kozackiej i husarskiej brał udział pod dowództwem hetmana Kalinowskiego w bitwie. Maj 1652 roku wojska Rzeczypospolitej pod wodzą hetmana Marcina Kalinowskiego stają naprzeciw kozaków Bohdana Chmielnickiego oraz Tatarów pod Batochem na Ukrainie. Jest to kolejna bitwa z serii wyniszczających starć między stronami. W tej konkretnej bitwie oddziały Rzeczypospolitej zostały niemal doszczętnie rozbite. To była jedna z największych klęsk w polskiej historii. Straty były potężne, a kozacy wspierani przez Tatarów wykazali się niesamowitą brutalnością. Po bitwie doszło do wydarzeń, które wstrząsnęły całym krajem. W obozie kozaków dokonano masowej egzekucji wziętych do niewoli żołnierzy polskich, szlachty i oficerów. Było to swoiste ludobójstwo, które przeszło do historii jako rzeź pod Batochem. Wśród zamordowanych znalazł się młodszy brat Stefana Czarnieckiego, bratanek oraz szwagier. Czarniecki przeżył ukryty w słomie, ale wydarzenie to napełniło go chęcią zemsty. Śmierć brata, podobnie jak tysięcy innych, była nie tylko osobistym ciosem dla Czarnieckiego, ale także traumą, która na zawsze odcisnęła się na jego duszy. Jak zareagował Czarniecki na tę tragedię? Najpierw był gniew. Potężny, ślepy, palący gniew. Czarniecki był człowiekiem, który nie zapominał krzywd. Wiosną 1653 roku na czele dywizji 8000 jazdy dragonów Czarniecki ruszył w pole na Wrocławszczyznę w celu oczyszczenia osad i fortec załóg kozackich. To szlak zemsty. Pierwszym celem stało się miasteczko Borszczagłówka. W biografii Czarnieckiego autorstwa Adama Kerstena czytamy, że ludność tamtejsza nie chciała wpuścić wojska. Miasto zdobyto, jak zgodnie stwierdzają źródła polskie i ukraińskie, mieszkańców wycięto. Był to dopiero początek. To, co wydarzyło się później, tylko potwierdza powyższy komentarz. Oddziały Czarnieckiego, kierując się na południe, złupiły oraz spaliły Żywotów, Jakubowkę, Lipowiec, Niemirów, Kalnik, Ilicę i Bałabanówkę. Jak pisał w swojej książce Leszek Podchorodecki, szturm każdej miejscowości kończył się z reguły masową rzezią mieszkańców, nawet kobiet ciężarnych i niemowląt. Dymy pożarów spowiły dziesiątki wsi i miasteczek, ocaleli mieszkańcy chronili się w lasach i bagnach. Jego żądza odwetu była silniejsza niż wszystkie inne emocje. Ta chęć zemsty nie była jednak jedynie sprawą osobistą. Czarniecki widział, że kozacy muszą zostać ukarani, aby przywrócić choć trochę równowagi po tym barbarzyńskim mordzie. Pragnął też wysłać wiadomość: każda krew przelana przez kozaków i ich sojuszników będzie miała swoje konsekwencje.
Zemsta Czarnieckiego była bezlitosna. Kiedy tylko nadarzyły się okazje, atakował kozackie oddziały i ich wsie z brutalnością, która nie znała granic. Zyskał przydomek człowieka nieugiętego, zdolnego do niemal nadludzkich wytrzymałości i zimnej determinacji. Jego metody były surowe i nie znały litości, a kozacy, którzy pamiętali batoh, na własnej skórze przekonali się, czym jest zemsta Czarnieckiego. Nawet senatorzy Rzeczypospolitej zarzucali przyszłemu hetmanowi przesadne okrucieństwo. Bez skrupułów niszczył wioski, pacyfikował wsie, karał każdego, kto stał na jego drodze. W ciągu kolejnych lat Czarniecki prowadził walkę z kozakami, a każdy krok był przypomnieniem, że czas zemsty jeszcze się nie skończył. Każde zwycięstwo, każda kara, jaką wymierzył, była dla niego aktem osobistej sprawiedliwości. To, co Czarniecki uczynił w latach po batohu, stało się nie tylko jego misją wojskową, ale także rodzajem osobistego katarzis. Historia Stefana Czarnieckiego to jednak także przypomnienie, jak wielki był koszt tych wojen i prywatnych zemst. Jego życie naznaczone gniewem i pragnieniem odwetu było przykładem odwagi i brutalności, które czasem idą w parze. Ale jego zemsta przyniosła też cierpienie niewinnym. Z czasem sam Czarniecki być może zaczął dostrzegać, że spirala przemocy nigdy nie przynosi pełnego ukojenia. Czarniecki ostatecznie zmarł w 1665 roku jako bohater Rzeczypospolitej, zostawiając po sobie spuściznę męstwa, ale także wątpliwości moralne. Dla wielu to bohater narodowy, niezłomny obrońca Rzeczypospolitej, człowiek z krwi i kości gotowy stanąć w obronie ojczyzny za wszelką cenę. Dla innych postać, która swoją osobistą zemstę potrafiła wplątać w większą historię, płacąc przy tym cenę, której ciężar można sobie tylko wyobrazić. Dziękuję, że byliście dziś ze mną, aby poznać historię Stefana Czarnieckiego. Człowieka, którego życie splątało się z dziejami całego narodu w najbardziej dramatyczny sposób. Zapraszam do kolejnych odcinków, gdzie znowu zanurzymy się w fascynujący świat polskiej historii.